Cześć, witajcie w Nerd Management. Ja nazywam się Krzysztof Rakowski. A ja Paweł Rykowski. W tym shorcie chcielibyśmy z Wami porozmawiać o tym, jak kształtować Wasz rozwój, jak kształtować Waszą naukę. Czyli chcielibyśmy pomóc Wam zastanowić się nad tym, czego powinniście się uczyć, żeby kształtować dobrze swoją karierę. Do tego shorta zainspirowała mnie rozmowa, którą ostatnio miałem z jednym z kolegów z pracy, który mnie zapytał, w jaki sposób ja kształtuję swoją karierę, w jaki sposób się rozwijam, w jaki sposób znajduję te rzeczy, których powinienem się uczyć. I ta recepta, o której Wam powiem, moim zdaniem jest dobra dla takich osób, które są w stanie znaleźć w sobie świadomość tego, czego nie wiedzą, czy gdzie się powinny uczyć. To raczej nie jest dla osób, które na przykład, nie wiem, dla takich bardzo, bardzo juniorów, którym trzeba po prostu pewne podstawy przekazać i dla których ścieżka jest w jakiś sposób znana, no bo wiadomo, czego trzeba się nauczyć na danym stanowisku, na przykład na początku. Więc mówiąc o tym, w jaki sposób ja dowiaduję się, znajduję te rzeczy, których powinienem się uczyć, to muszę tutaj przywołać model kompetencji, 4 poziomy kompetencji. Tutaj Wam wyświetlimy taką ładną piramidę i damy linka. Tak w dużym skrócie, to jest taki model, który mówi o tym, że na początku, jeżeli zaczynamy nad czymś pracować, czymś się zajmować, to wchodzimy w to w ten sposób, że nawet nie wiemy czego to dotyczy, co się z tym wiąże, nawet nie wiemy czego nie wiemy i to jest właśnie taka nieświadoma niekompetencja, czyli jest to dla nas zupełnie rzecz całkowicie nam nieznana. Jak zaczynamy trochę dostrzegać, zdobywać tego doświadczenia, to zaczynamy dostrzegać, czego nam brakuje i to jest ten poziom właśnie świadomej niekompetencji, czyli dowiadujemy się coraz bardziej, w czym jesteśmy niekompetentni, czego nam brakuje i możemy zacząć się uczyć. O 2 kolejnych poziomach nie będę teraz mówił, to jest świadoma kompetencja i nieświadoma kompetencja, to już są takie poziomy, kiedy wiemy, jesteśmy kompetentni w jakimś zakresie. Ale tu mówimy o nauce. To, co ja proponuję, to jest coś, co może nam pomóc nabrać takiego poczucia, że uczymy się rzeczy, które są dla nas ważne, które są nam przydatne, które są wartościowe w naszej karierze. W ogóle sam fakt, że sobie zadajemy pytanie, czego się uczyć, czego się dowiadywać, w jakim kierunku podążać, jest dobry, bo to moim zdaniem już jest 90% sukcesu. Czyli zaczynamy sobie budować tę świadomość naszej niekompetencji w jakimś zakresie. I właśnie to, co ja polecam, to jest znajdowanie tych elementów, w których jesteśmy niekompetentni. Czyli jeżeli pojawia się jakiś problem, pojawia się jakieś zagadnienie, jakieś wyzwanie i się okazuje, że nie wiemy sobie, jak sobie z nim poradzić, to warto sobie właśnie to zapisać na takiej liście naszych niekompetencji. I warto w tym momencie zacząć szukać źródeł wiedzy, które pozwolą nam tę wiedzę uzupełnić. Co jest istotne, to warto tutaj nie koncentrować się na tym, żeby, znaleźć na przykład 2-letnie studia podyplomowe, które nas nauczą jednej rzeczy. Ja to robię w ten sposób, że po prostu na przykład kupię sobie książkę. Ostatnio zainteresował mnie na przykład temat technologii, strategii technologicznej i stwierdziłem, że chciałbym się zapoznać z tym, kupiłem sobie książkę i sobie ją przeglądam. Albo znaleźć jakiś webinar, poszukać na YouTubie jakichś filmików, poszukać jakichś kursów krótkich na jakichś platformach kursowych. Chodzi o to, żeby zorientować się w ogóle, o co w tym temacie chodzi i wykształcać sobie w nas tę świadomą niekompetencję, czyli po prostu wiedzieć, czego nie wiemy, ale też budować sobie jakiś obraz tego zagadnienia. Czemu to jest wartościowe? Bo wtedy, jeżeli pojawia się ten problem, to już wiemy, gdzie się odnieść, w jakiej książce o tym przeczytaliśmy, gdzie o tym usłyszeliśmy i czasami się okazuje, że nie warto inwestować wielu lat, wielu miesięcy dalej w ten problem, bo to jest coś, co się jednorazowo pojawiło i potem też się jednorazowo pojawi, więc nie chodzi o to, żeby zmarnować czas na jakieś kilkumiesięczne szkolenie, tylko chodzi o to, żeby dowiedzieć się trochę i żeby mieć po prostu taki punkt wyjścia. Tak jak wspominaliśmy w jednym z naszych długich odcinków, że te osoby, które próbują jak największej liczby rzeczy, to potem mają po prostu takich dużo punktów startowych, żeby się rozwijać. I to jest w jaki ja sposób się rozwijam.
w jaki sposób szukam tych wyzwań i tych rzeczy, w których warto się uczyć i warto podążać. Paweł, a jak to wygląda u Ciebie? Jak Ty się uczysz? Podobnie, szukam problemów i to jest właśnie, chciałem podkreślić to, co nie będę Ci przerywał, bo już się tak rozgadał. To jest mega ważne, żeby to podkreślić, żeby nie tracić czasu właśnie tak jak mówisz, na dwuletnie studia, czy właśnie jakieś takie rzeczy, żeby sprawdzać od razu źródła wiedzy. Ja z reguły też książki, podobnie, zresztą mamy podobny gust i podobne podejście, czyli książki u mnie bardziej w formie audiobooków niż w formach papierowych dobrze wchodzą. W sytuacji, kiedy czegoś nie wiem, to po prostu zaczynam tego szukać, ale już przestałem też szukać na siłę, bo na początku miałem tak, że byłem wręcz, można było powiedzieć, takim ćpunem wiedzy i po prostu wciągałem tą wiedzę z każdej strony i to jest złe, ponieważ wiedza, której nie użyjecie w praktyce, jest po prostu bez sensu. Tak samo my od jakiegoś czasu nie wysyłamy już nawet ludzi za bardzo na konferencje, czy na jakieś takie szkolenia grupowe duże, na abstrakcyjnych projektach, bo to nie ma najmniejszego sensu. Właśnie zaczynamy pracować bardziej nad tym, na konkretnych przypadkach, konkretnym przykładzie. Szukamy ludzi konkretnych, którzy mają rozwiązania, znają, są w tym ekspertami, mogą poprowadzić wręcz taki program mentoringowy dla danej osoby i to działa zdecydowanie lepiej, żeby nie ciągnąć tej wiedzy z każdej strony, bo to się mija z celem. To, co jest tutaj istotne i gdzie kryje się też pułapka, bo Ty, Krzychu, powiedziałeś, że dobra, spisujmy sobie wszystko, czego nie wiemy, co nam nie wyjdzie, z czym mamy problem i szukajmy rozwiązań. Ja bym tutaj poszedł jeszcze trochę dalej i skupił się na tym, jakie są wasze talenty. Jest świetny test Gallupa, Clifton Strengths to się chyba teraz nazywa, podlinkujemy oczywiście w opisach, który pokazuje, jakie są wasze talenty, jakie są wasze mocne strony, które możecie wykorzystać w budowaniu swojej kariery. I teraz ten test ma dwie wersje. Wersję praktyczną, czyli taką, która daje tylko 5 talentów i to jest w ogóle to, na czym macie się skupić i to jest tylko to, co potrzebujecie i to jest super. Albo wersję, ja bym ją nazwał niebezpieczną lub taką, którą można wykorzystać totalnie na odwrót, czyli wersję, która pokaże wam w kolejności 34 wasze talenty. No i jakby z ich założeniem jest praca nad tym, co jest najważniejsze. To, co jest dobre, to trzeba wzmacniać, a niekoniecznie uczyć się coś, co nam nie idzie i jest w ogóle niepotrzebne i w ogóle nie powinniśmy nawet tego robić, nie? Bo to też jest bez sensu. I to, co robi dużo ludzi, zwłaszcza w Polsce, z tego co widzę, to bierzemy listę 34 talentów posortowanych, patrzymy, który jest najgorszy, to teraz na najgorszym będę pracował. I to jest głupie, tak samo jak wciąganie wiedzy, której nie da się od razu wykorzystać. Więc pamiętajcie o tym, aby uczyć się tego, czego wam brakuje, co jest faktycznie potrzebne, nie tego, co jest wszędzie, leży sobie dookoła, bo po co, ale też się nie forsować, nie męczyć, jeżeli coś jest naprawdę na samym dole waszych talentów, waszych możliwości, czy waszego typu osobowości jest totalnie z tym niezgodne, no to może zrobić to ktoś inny, możecie to oddelegować, możecie to komuś przekazać. Jest masę innych, lepszych sposobów niż zmuszanie się do tego, żeby teraz na siłę ja się tego nauczę. Tak, zgadzam się z tym. Podsumowując, twoim celem powinno być przenoszenie jak największej liczby zagadnień, wiedzy z tego pierwszego poziomu, najniższego, czyli nieświadomej niekompetencji, na wyższy poziom, czyli świadomej niekompetencji, żebyś miał potem taki pakiet zagadnień, które po prostu, żebyś wiedziała, do czego się odnieść, kiedy będzie ta wiedza ci potrzebna. Co jest ważne, to żeby inwestować niewielkim kosztem, czyli nie jakieś długie szkolenie, jakieś studia podyplomowe, tylko raczej książka, webinar, może spytaj kogoś z twojej firmy, kto jest w tym dobry, mądrzejszy od ciebie, czyli żeby jak najmniejszym kosztem zebrać jak największy pakiet wiedzy. Dokładnie tak. I pamiętajcie, żeby nie forsować się, nie zmuszać się naprawdę do wciągania wiedzy, która nie jest dla was, nie jest wam pisana. Dajcie to komuś innemu. Oni po to są, żeby zrobić to, z czym wy się męczycie. To wszystko na dzisiaj, także widzimy się następny wtorek, więc zapisujcie się do newslettera i do zobaczenia wkrótce. Cześć! Cześć!